Ten festiwal ma to do siebie, że wybiera różne problemy kulturowe i stara się je doświetlić, pokazać z różnych punktów widzenia, słowem rozpoznać. I oczywiście bywają to raz bardziej konkretne, innym razem bardziej ogólne hasła i idee. Myślę, że podtytuł o obrotach można zaliczyć do tych bardziej ogólnych, bardziej poetyckich. Choć oczywiście kategoria ruchu i krążenia jest figurą rozpowszechnioną i wieloznaczną. Koncert jest takim twórczym i bardzo tajemniczym połączeniem wielu planów muzycznych, bo to jest przede wszystkim program Comfort Zone z naszej najnowszej płyty, nagrodzonej Fryderykiem, który cały jest taki i tajemniczy, wybijający z równowagi. To jest uzupełnione przez takie gdzieś improwizowane, gdzieś malujące odrębny świat fantomy Jerzego Kornowicza, no i prawykonanie utworu maestro Zygmunta Krauzego, które też i ma wzbudzić refleksję nad kondycją dzisiejszego świata i jest takim muzycznym wytrącaniem trochę z równowagi, takim sięganiem gdzieś w głębie uczucia i przenikaniem tymi treściami, których może niekoniecznie zawsze chcemy słuchać codziennie, a tutaj przez ten plan muzyczny mamy to, no jesteśmy trochę do tego zmuszeni i to nas głęboko przenika, mamy przynajmniej taką nadzieję. Wszystkie utwory poprzedzające utwór finałowy mają tekst zdekonstruowany. Po pierwsze, nie jest on po polsku, po drugie, jest bez znajomości libretta praktycznie nierozpoznawalny. Takim apogeum tego efektu, takie apogeum widzimy w utworze Jagody Szmytki. Natomiast już od początku, już w eklodze właściwie tylko pojedyncze słowa, zresztą po łacinie, można wychwycić. Potem mamy utwór po angielsku i dopiero w Koperniku, naszej planecie, mamy klarownie podany hasłowo tekst w języku polskim. Ma charakter takiego skandowania bardzo często, w bardzo dużych tesiturach, w dużych amplitudach dźwięku, w dużym rozstrzale przy towarzyszeniu orkiestry smyczkowej. Tutaj rzucam nawet poszczególne słowa, które nie są połączone w jakieś zdanie, tylko słowo, kobieta, mężczyzna, czas, historia, natura. To są słowa, które natychmiast wywołują pewne skojarzenia i myślimy o czymś. W śpiewie mówienie jakimiś zdaniami, moim zdaniem, ma niewiele sensu. Lepiej właśnie użyć bardzo krótkie jakieś formuły słowne po to, aby wywołać skojarzenia i wywołać pewne emocje u słuchacza, które się kojarzą z danym słowem. Słońce, księżyc, słońce, księżyc,
na przykład w operze jest trochę inaczej, bo w operze mamy postaci, które z sobą mają pewne relacje. I tu musi ktoś powiedzieć coś konkretnego i coś odpowiedzieć konkretnego. Natomiast w utworze estradowym, w utworze koncertowym to nie jest potrzebne, ponieważ możemy za pomocą jednego słowa wywołać fantastyczne skojarzenie. Na przykład początek utworu to jest słowo ojcze. Każdy z nas żyje i konfrontuje się z tym, co jest naokoło. Jedni mogą nie zwracać na to uwagi, inni angażować się. Ja jako kompozytor uznałem, że potrzebnym jest dla mnie samego, aby w mojej muzyce coś wyrazić na ten temat. Klimat, zmiany, zmiany, klimat, redukcja, redukcja, emisja. W tej edycji kodów spróbowaliśmy poddać, jak sądzę, takiej refleksji już nie tylko muzycznej, ale kulturowej, proces krążenia przekazów kulturowych, nostalgicznego z jednej strony ich przywoływania, z drugiej strony tych takich rytmów historii, ale także lęków z tym związanych. I z jednej strony są to rytmy takie zupełnie kosmiczne, które przywołuje dzieło Zygmunta Krauzego, ale ono też przywołuje pewne rytmy historii. Odwołuje się do listu Mikołaja Kopernika do papieża, do Pawła III, a także robi do niego analogię związaną z konferencją klimatyczną w Paryżu. Co, zaczniemy od tego dialogu, czy całość? Zacznijmy od tego. Całe nasze przedsięwzięcie rzeczywiście dotyczy instrumentu. Tradycyjnego instrumentu, który był niegdyś wykorzystywany na kurpiach czy na kaszubach, jako instrument zupełnie nie wirtuozerski, tylko jako pewien rytmiczno-perkusyjny dodatek, taki sonorystyczny zupełnie, który miał dużo jakichś dzwonków, jakichś ozdóbek, różnych takich nieoczekiwanych dźwięków. Natomiast to, co udało nam się zrobić, to rzeczywiście ten instrument zamówiliśmy, jego rekonstrukcję, ale z taką możliwością i z takim założeniem, że to będzie instrument również grający. Zwykle stare diabelskie skrzypce miały jedną strunę po prostu, którą się uderzało jakimś kijem. Tak, to był typowy instrument perkusyjny, tak popularnie zwana laga, którą się stukało w podłogę po to, żeby wyznaczyć jakiś akcent rytmiczny. Natomiast te skrzypce przyjęły inny kształt i inną rolę. Zostały zbliżone bardziej jednak do wiolonczeli, czyli do takiego instrumentu typowo melodycznego, który może być teraz wykorzystany w naszym projekcie jako instrument wirtuozowski prowadzący. Próbowaliśmy stworzyć pewną całościową narrację, zestawiając wiele różnych tradycyjnych opowieści. Opowieści, które są zaczerpnięte z żywych przekazów. Rzeczywiście zdarzyło mi się niejednokrotnie w czasie jakichś badań terenowych, pobytu moich mistrzów na wsi,
słuchać opowieści z czasów, na przykład z dwudziestolecia międzywojennego, o skrzypkach, którzy wtedy byli sławni, których sława do dziś nie przeminęła i było oczywiste i jasne, że oni na przykład potrafili sprowokować swoje instrumenty wiszące na ścianie do tego, żeby same grały. Rośnie na świecie róży kwiat. Rośnie na świecie róży, osłani cały świat. Niech wam błogosławi cały świat. Teraz drugi wpasł do kościoła. Czas do kościoła Bożego. Wrócimy do domu weselnego. Co daj Boże do kościoła. Czas. Zgromadzeni goście. Na świecie Lelia. Na świecie róży kwiat. W tym roku myślą jest hasło o obrotach, czyli obracanie się, krążenie, dążenie naprzód i powracanie. To taka, można powiedzieć, też idea, która towarzyszy naszemu rozwojowi, czyli pewnej refleksji, ale też wybieganiu w przyszłość, powracaniu do tradycji, czy szukania nowoczesnej awangardy. Super. Możesz troszeczkę wyżej, delikatnie wyżej. Super. Monia? Wtedy, jak komponowałem tę operę, myślałem tylko o tym, żeby po prostu skomentować trochę internet albo nawet nie internet, bo ostatecznie rzecz biorąc, tak naprawdę ta opera jest o czymś innym. Jest o człowieku, a nie o internecie. Natomiast wtedy myślałem sobie, że nie chciałbym zabierać jakiegoś głosu ważnego, tylko po prostu przedstawić swoją perspektywę, bo wychodzę z założenia i wydaje mi się, że to jest dobre założenie, które też miał Lutosławski, tak woli ścisłości, że niech chociaż jedna osoba wyjdzie z mojego utworu poruszona, zainspirowana i niech jedna osoba chociaż zrewiduje albo zastanowi się nad swoimi poglądami. Niech jedna osoba wyniesie coś, co ja chciałem przekazać. To będę najszczęśliwszym kompozytorem na świecie. Hasło. Basia Ruda. 7, 4. Używanie roku urodzenia jako hasła do konta to trochę tak jakby podać PIN do swojej karty kredytowej. Nigdy nie dyrygowałem coś takiego. Dyrygowałem tę operę 3 lata temu i to było naprawdę wyzwanie. I teraz po 3 latach to samo nawet bardziej, bo ja cały czas, bo to nie jest taki normalny opera, klasyczną opera powiedzmy i cały czas jest związany z elektroniką. No my troszeczkę jako, no powiedzmy, muzycy od muzyki współczesnej mieliśmy troszeczkę dość tej tradycyjnej sztuki, konwencjonalnej opery, powiedzmy konserwatywnych dzieł. Chcieliśmy zrobić coś bardzo, bardzo współczesnego, bardzo, bardzo naszego. I ja do tej pory uważam, że to jest chyba jedno z pierwszych takich dzieł. Ale przyjdę zawsze, przecież przychodzę. Anonymous stawia dużo pytań, to tak. Przede wszystkim pierwsze pytanie podstawowe, które Anonymous zadaje, to jest czy internet czyni z nas innych ludzi, czy to po prostu jest nasza natura?
tezą jest właśnie to, że patrzcie, jak mimo różnic różne rzeczy są do siebie w czymś tam podobne. Znakiem zapytania jest zdziwienie i co z tego wynika. Co wynosimy z festiwalu w świat. Wydaje mi się, że jeśli chcieć odpowiedzieć na te znaki zapytania, to raczej rozchwiewa niż umacnia. Raczej chce dawać powody do wątpliwości niż dawać pewne odpowiedzi. I nie dlatego, żebyśmy chcieli ludziom zabierać komfort tego, co już w życiu dla siebie znaleźli, tylko żeby sprawdzać, czy aby się w czymś nie mylimy, czy aby czegoś nie pominęliśmy i czy mając już swoje wypracowania, czy czasami nie da się tego poszerzyć, aby zbliżyć się do większej jeszcze prawdy. Mógłbym tak krótko nazywać, że jest to po prostu muzyką intuicyjną. Wymaga ogromnej wrażliwości, ogromnej uwagi, poczucia dyscypliny, przede wszystkim dyscypliny, czyli permanentnie obserwowanie i słuchanie kolegów i w zależności od danej chwili wchodzę albo idę drogą quasi-imitacji, czyli trochę kontynuuję jego myśl, albo wskakuję innym pomysłem i czekam na reakcję z innych kolegów. W muzyce improwizowanej, tworzonej, czyli tak naprawdę komponowanej na żywo, w czasie rzeczywistym, bo komponowanej, no bo to po zagraniu już staje się kompozycją, no to no właśnie te relacje są tak istotne. Znaczy fenomen w ogóle grania zespołowego polega na tym, że się słyszy jednocześnie, tak jest, no słyszy się jednocześnie to, co się gra i to, co inni grają albo śpiewają dookoła, w pobliżu. Tylko że oczywiście to zależy od nastawienia tej uwagi swojej własnej. Te fotografie Andrzeja Baciu przeobrażają się dla nas rodzaj partytury, czyli my gramy na gruncie tej geometrii i tej sugestii. To, co jest niesłychane w tych fotografiach, w tej serii fotografii, to jest światło. Dlatego tytuł Lśnienie, bo właśnie światło, ale nie tylko. To światło jest specyficzne, jest bardzo często światłem onirycznym. A słowo lśnienie zawiera sobie dwa polskie słowa, czyli odnosi się i do światła, i do snu. No i takie jest założenie tego wyboru fotografii. Razem z Ewą Grochowską i Pawłem Grochockim prowadzimy 3 grupy otwarte. Zrobiliśmy nabór dla wszystkich chętnych amatorów śpiewania, grania, poznawania kultury tradycyjnej. I pomyśleliśmy o tym jako zjawisku, które ma być dostępne, a niekoniecznie zaraz wygenerować jakieś artystyczne zdarzenia. Chodzi raczej o to, żeby ludzie mieli świadomość, jak można budować relacje społeczne w oparciu o kulturę tradycyjną, jakie ona daje narzędzia, jak sam repertuar, czy opowieści, czy pewne doroczne, powtarzalne spotkania i preteksty mogą nas na nowo budować, konstruować pewne fajne, ważne relacje społeczne.
duszek, cóżem ci sama dała, jak ci